Może tak zacznę ten materiał właśnie, że przede wszystkim to się z wami przywitam. Cześć wszystkim. W tego typu scenerii jeszcze jakby nie było żadnego filmu na tym kanale, ale to dobrze, bo rzeczy się zmieniają. Na sam początek taka sprawa, którą definitywnie jakby można, ktoś mógł już zauważyć i prawdopodobnie zamierzam ją wytknąć. Dwa mikrofony, ten tutaj i ten duży tutaj. Dlaczego? Z tego już troszeczkę korzystałem przy nagrywek do filmów ASG, które będą się ukazywać, czy też już ukazują się na kanale, bo nie wiem w jakiej kolejności będę te materiały wrzucał. Najprawdopodobniej będzie pierwszy film to będzie Granatnik, drugi to będzie to, co nagrywam w tej chwili. Ale to zobaczymy. Dlaczego na dwa mikrofony? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. O ile właśnie tak jak zacząłem, przy użyciu tego już trochę jakieś tam filmy nagrywałem i coś tam się bawiłem, tak też przy użyciu tego nagrywam po raz pierwszy. On powinien być lepszy, tylko mamy dwa problemy techniczne, właściwie więcej niż dwa. Pierwszy jest taki, że nie korzystałem z niego, a drugi jest taki, że on jest połączony bezpośrednio do komputera. Komputera, który jest ode mnie jakieś 4 metry. Musiałem tutaj zastosować niesamowicie skomplikowaną techniczną operację połączenia tego mikrofonu z komputerem za pośrednictwem przewodowej karty dźwiękowej przy użyciu kilku kabli, więc mogą być problemy z dźwiękiem. I albo mi się uda coś z tym zrobić w programie do montażu, czy też po prostu w jakimś Audacity. No i albo nie będzie problemu w związku z tym i ten dźwięk będzie się z tego mikrofonu nadawał, a jeżeli nie, no to awaryjnie z tego. Po prostu jest to jak gdyby taka próba rozwiązania problemu. Tutaj w ręce w tej chwili mam scenariusz, który opracowałem do tego materiału, do tego filmu, dlatego że zależało mi jakby na wartości merytorycznej wiedzy. Problem polega na tym, że cały film opiera się jak gdyby na tym scenariuszu. Cały konstrukt tego materiału ma się opierać na tym scenariuszu. I problem polega na tym, że jego takie, a nie inne napisanie i to, w jaki jest zastosowane, eliminuje w zupełności możliwość takiego free talku, takiej typowej pogadanki, wolnej wypowiedzi, którą wy jako moi widzowie wiem, że generalnie lubicie na kanale. I to jest coś, co chciałbym też zachować dla wszystkich nowych ludzi, którzy przyjdą na ten kanał, ze względu na to, że ten materiał jest zupełnie inną treścią niż to, co do tej pory tutaj było. Jest to jak gdyby problem. Na pewno część tego scenariusza będzie tutaj wręcz w materiale przy montażu czytana po prostu. Niemniej postaram się włożyć też tutaj trochę tego właśnie free talku, o którym mówiłem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Chciałbym, żebyście mieli trochę przymrużone oko jeszcze w kontekście oceny tego materiału pod tym kątem, że tak jak mówię, jest to pierwszy tego typu film, jaki robię. I mimo tego, że część rzeczy zaplanowałem, to część rzeczy po prostu jest przeze mnie jak gdyby nieprzewidziane i odbiega od mojej wizji jak gdyby tego materiału. Także no jest to kwestia uczenia się na błędach. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. A w międzyczasie ja naturalnie zapraszam Was do materiału. Także za chwilę się widzimy. Na wspomnienie o muzyce black metalowej ukazuje się nam obraz mrocznej subkultury, okraszonej odwróconymi krzyżami, facepaintem i kolczastymi ćwiekami na czarnych skórzanych ozdobach, tzw. pieszczochach. Naturalnie wraz z doznaniami wizualnymi przychodzą mi te dźwiękowe. Black metal jest definitywnie nieprzystępny dla typowego człowieka. Mimo że społeczność słuchaczy tak ekstremalnej muzyki jest niemała, to w skali ogólnie ujętej popkultury wypada dość słabo. Należy przyznać, że tego typu muzyka jest dość wymagająca w stosunku do słuchacza. Oczekuje osłuchania się i poświęcenia czasu oraz uwagi. Lecz w zamian, podobnie jak klasyczna, wynagradza cały ten trud emocjami i przyjemnością czerpaną ze słuchania. Gatunek muzyki black metalowej jest przede wszystkim, całkiem słusznie zresztą, utożsamiany z Norwegią, wydarzeniami mającymi miejsce w latach 90. oraz co najważniejsze często nad wyraz ostrą, ciężką i agresywną twórczością wyrażającą satanizm lub chociaż postawę krytyczną w stosunku do chrześcijaństwa i kościoła.
Nie tylko jednak, bo ukazuje również piękno natury mroźnej północy Skandynawii, czy kult w stosunku do natury oraz całą tę mistyczną otoczkę, za co subiektywnie najbardziej cenię tą twórczość. Przy czym ważną rzeczą, o której należy wspomnieć tutaj już właśnie w tym momencie, jest kwestia tego, że cechy gatunku, które tutaj wspomniałem, te elementy odnoszące się do natury, do satanizmu, to są elementy black metalu, które nie definiują bezpośrednio całego gatunku, chociaż definitywnie tak to brzmi, a skupiam się bardziej na tym, że tak powiem, jak to Gorgoroth ujmuje, True Norwegian Black Metal, czyli tym jakby, to są cechy, które opisują przede wszystkim te klasyki black metalu. Współcześnie jako muzyka, jako gatunek, w sensie jest cała masa przedstawicieli tego gatunku jako zespoły, które no z tym satanizmem konkretnie tak na przykład jakby w ich muzyce nie objawia się on tak bardzo w bezpośredni sposób, czy też odnośnie tego kultu natury, czy też jakichkolwiek innych elementów, które cechują klasyczne zespoły, takie jak Burzum, Mayhem na przykład, etc., etc. Przykładem tego może być na przykład, nie wiem, Marduk, który śpiewa o wojnie, który śpiewa o nie wiem, jakimś Panzerwaffe, czy jakimś Werwolfie, etc., etc. No to są rzeczy, które zupełnie nie mają z tym nic wspólnego. Niemniej czysto techniczne cechy gatunku, mam na myśli tutaj zagadnienia czysto muzyczne, no jakby w pełni się zgadzają. Te ideologiczne i treściowe jak gdyby nie, ale cała reszta się zgadza, więc to jest też taka rzecz, o której no tutaj fajnie było wspomnieć. Niemniej, no jak gdyby co do samego black metalu, to w tym materiale powiedzmy, że na tyle. Dlatego, że tematem dzisiejszego filmu jest coś innego, do czego powinniśmy już w tej chwili przejść. W 2015 roku na scenie muzycznej pojawił się nowy projekt, w wyraźny sposób wyróżniający się ponad dotychczasowe wizje realizacji black metalu. Batuszka, czyli w prawosławnym kontekście ojciec, ksiądz, choć w tym wypadku raczej po prostu pop. Tajemniczy zespół tworzący muzykę doom black metalową o prawosławnym zabarwieniu. Tutaj pozwolę od razu jakby z miejsca odnieść się do tego tłumaczenia, właściwie słowa batuszka, bo kwestia ojciec czy też ksiądz to jest takie powiedzmy dosłowne tłumaczenie tego, a żeby zrozumieć clue tego słowa, pozwolę sobie w jakiś sposób wytłumaczyć je na polski. No bo troszkę to jest tak samo, jak byśmy tłumaczyli w kontekście księdza, że mówimy do niego ojcze komuś z zagranicy. To, że mówimy do niego ojcze, nie mamy na myśli tego, że wiecie, to jest nasz biologiczny ojciec. Tak samo jak, nie wiem, po angielsku do księdza powiedzmy mówi się father, albo po polsku do księdza mówi się ojcze. Nie mamy na myśli tutaj tej definicji ojca biologicznego, tylko bardziej kogoś takiego, kto ma nad nami opiekę, jakby jest naszym pasterzem, jest kimś, kto nas wychowuje, tylko w tym wypadku w kontekście religijnym, prawda? Myślę, że jest to dosyć jasna sprawa, więc nie będę się nad tym rozwodził, bo nie ma to sensu. Ale ważną rzeczą jest, by to zrozumieć. W dodatku batuszka niejako to jest słowo, które określa tego księdza, tego ojca, ale jeszcze w taki dosyć przyjemny, zdrobniały sposób. Więc taka ciekawostka. Od razu chciałbym tutaj zaznaczyć, że wszystkie te informacje odnośnie zagadnień czysto językowych to jest jak gdyby wiedza, którą ja wziąłem, powiedzmy nauczyłem się poprzez prowadzenie różnego rodzaju rozmów z osobami o odpowiednim wykształceniu w danym temacie. I jakby ja sam bezpośrednio nie jestem w stanie poręczyć za to, że jest ona w pełni prawidłowa, niemniej przekazując wam ją w tej chwili, mam jakąś tam pewność, że po prostu ta forma, o której ja jakby coś powiedzmy wiem w tym temacie, jest na pewien sposób prawidłowa. Mam jakąś tam pewność, że jest to wiedza merytoryczna przez to, że konsolidowałem ją, jakby kontaktowałem się odnośnie jej poprawności z osobami, które są do tego po prostu jakby są w tym temacie kompetentne. Także mam nadzieję, że to wystarczy. W razie jakichkolwiek błędów, no to oczywiście dajcie znać w komentarzach. Osobiście pierwszy mój kontakt z Batuszką miał miejsce na żywo, podczas koncertu jako support zespołu Behemoth na trasie Rzeczpospolita Niewierna. Tak więc dalsza część filmu to historia opowiedziana z mojej perspektywy od tamtego czasu.
Już wtedy słyszałem o Batuszce wśród moich znajomych po koncercie, który zagrali na Brutal Assault w 2017 roku. To jest kolejna rzecz, do której znowuż tutaj na Free Talku, boję się, że mi to wejdzie za bardzo do głowy, nadużywanie tego sformułowania. Napomnę, to jest rzecz, o której chcę napomnieć właśnie, to jest kwestia charakteru historii opowiedzianej w tym materiale. Nie bez powodu widzieliście baner na samym początku filmu, który mówi o jak gdyby subiektywnym podejściu do opisywanych tutaj rzeczy w materiałach i chcę, żeby cała ta seria taka była. Nie chcę, żeby ten film był takim typowym dokumentem, mimo że na pierwszy rzut oka może on mieć jakiś taki charakter. Raczej wolałbym, żeby to był taki wywiad mój z wami, tylko pod tym kątem, że jednak mówię do kamery, a nie do osób, które zadają mi bezpośrednio jakieś pytania. Chciałbym, żeby to było coś na zasadzie takiej, że ja wam jednak opowiadam jakąś tam historię. Dlatego ważną rzeczą, o której właśnie należy tutaj wspomnieć, jest zupełnie subiektywny charakter tego materiału. Fakty historyczne czy jakieś takie rzeczy to są fakty, ale światło, w jakim ja będę je przedstawiał, jest po prostu subiektywne. Jeżeli ta subiektywność będzie miała jakieś większe czy mniejsze znaczenie w kontekście faktycznie jakichś tam wydarzeń pod kątem historycznym i tak dalej, no to będę napominał, że zwróćcie uwagę, bo na przykład to i to zagadnienie, jego ocena tego zagadnienia to jest tylko i wyłącznie moja opinia, nie? Jeżeli to będzie coś ważnego, no bo jeżeli to są jakieś pierdoły, no to jakby to jest domyślny kontekst. I następną taką rzeczą, bo znowu, jak słyszycie, jak to jest klasyka, że ja się tak rozgaduję przy tych materiałach, to jest kwestia tego, żebyśmy wrócili troszeczkę do sedna, czyli przede wszystkim opis jakichś moich emocji, jakichś moich odczuć przy styczności z danymi zagadnieniami, z daną muzyką i tak dalej, bo o tym tak na dobrą sprawę mają być filmy w tej serii. O moich odczuciach, o moich opiniach, o moich myślach związanych z bezpośrednio jakimś danym zespołem, czy jakimś projektem, czy jakąś twórczością. A więc mój pierwszy koncert Batuszki, na którym miałem okazję być wśród widowni, że tak powiem, tłumu, który stał pod sceną. Niezwykle klimatyczne show z rozmaitą oprawą sceniczną i akompaniamentem muzycznym pozwalało poczuć się jak w trakcie jakiegoś faktycznego obrzędu religijnego w kaplicy. Tylko forma jakaś ciekawsza niż to, co na scenie w kościele. Przepraszam, prezbiterium. Mnogość dotycząca ilości muzyków na scenie też przykuwała zaciekawiony wzrok. Liczny chór, 3 gitarzystów, główny wokalista i perkusja. Chyba nikogo nie pominąłem, w razie czego wybaczcie. Każdy z nich ubrany w specyficzny habit i zamaskowany. Naturalnie, o jakości danego zespołu w pierwszej kolejności powinna świadczyć twórczość, a dopiero potem show. Ale to okazało się tak dobre, że i na głębsze zainteresowanie już wtedy dobrze brzmiącą muzyką przyszedł czas. W gruncie rzeczy udany koncert zespołu z perspektywy oceny go jako zwykły support przed dość niedocenianym w Polsce behemotem, ale ten temat zostawmy na kiedy indziej. I tak właśnie ten pierwszy koncert Batuszki, na którym byłem, nie pamiętam w którym to było roku, odnośnie tej trasy Rzeczpospolita Niewierna i tak dalej. W którym roku samo show miało miejsce, nie pamiętam, natomiast wrzucę tutaj jakieś grafiki i banery z tej trasy. Też na pewno może jakieś zdjęcia i wolałbym raczej wrzucać tutaj zdjęcia, które są mojego autorstwa i w tych filmach raczej ze względu na to, że mam takie zasoby, będę wrzucał zdjęcia czy też nagrania, chociaż nagrania to może trochę mniej, ale na pewno zdjęcia, jakieś materiały, które są stworzone, w sensie zarejestrowane i tak dalej, które są jakby moją własnością, bo posiadam taki jakby zasób tego typu rzeczy. Ja wiecie co, to jest troszeczkę na tej zasadzie ciężko stwierdzić, ciężko opisać w jakiś sposób taki dokładniejszy uczucia, czy też podejście, jakie odczuwasz w momencie, w którym widzisz pierwszy raz w życiu jako support tego typu zespół. Bo tak właściwie to jest kwestia taka, że nie masz w stosunku do niego żadnych oczekiwań i troszeczkę jakby to jest zespół, który gra przed główną gwiazdą właściwie, po którą tutaj przyszedłeś. Nie znasz go, więc nie wiążesz z nim jakichś, tak jak powiedziałem, większych oczekiwań. Może zagrać chujowo i będziesz miał to w dupie, może zagrać fajnie i będzie spoko. A może też być tak, że co jest no, rzadkością, a powiem wam, że swojego czasu naprawdę na ogromnej ilości koncertów jeździłem i znajdzie się pewnie cała masa maniaków, która jeździła na większej ilości, no niemniej gdybym miał powiedzieć na przykład
ile zespołów, koncertów, przy czym koncertów nie równa się imprez, bo jedna impreza, na przykład jeden taki koncert na trasie Rzeczpospolita Niewierna, to jest koncert zespołu Behemoth, koncert zespołu Batuszka, jeszcze 2 zaportów, wychodzą nam 4 koncerty w trakcie jednej imprezy, więc w ten sposób to będę liczył, żeby nie było. To żeby nie skłamać, myślę, że w 2016 czy w 2017 roku na przykład widziałem około 360 tego typu koncertów. Ze względu na jakieś festiwale, ze względu na jakieś koncerty. Tak swoją drogą pamiętam, że był taki czas, że na koncerty jeździłem tak na przykład ze 2 razy w tygodniu albo trochę częściej, no i do tego jeszcze dochodzą festiwale. No. Możecie sobie policzyć matematycznie, jak to wychodzi, ja to w każdym razie bardzo mocno uśredniam, także podejdźcie też do tego z pewnym przymrużeniem oka. No i to jest kwestia tego, że jakby mogę w tym momencie z czystym sumieniem powiedzieć, że u mnie subiektywnie zupełnie rzadko kiedy zdarza się tak, żeby support przed danym zespołem, który mnie interesuje, faktycznie mnie do tego stopnia jak Batuszka zaciekawił. Na pewno jest to kwestia tego show, które się tam odbyło. No niemniej jest to wyjątkowy na swój sposób zespół. O kwestii tego, ile innych jest zespołów równie dobrych czy lepszych jak Batuszka, nie będziemy dyskutować tutaj, bo to nie ma sensu. Ale takich jak Batuszka, no nie wiem, no właśnie to jest na tyle inny zespół od wszystkich takich, od całej reszty, której znam, że było to zupełnie coś dla mnie nowego, coś interesującego, dlatego też tak bardzo przykuł moją uwagę. W każdym razie, no, wracając bezpośrednio do skryptu, ważną rzeczą, o której wspomnieliśmy, jest obrona zespołu poprzez jego twórczość, poprzez kwestię muzyczną. I to jest temat, do którego powinniśmy analogicznie, automatycznie jak gdyby przejść właśnie w tej chwili. Więc pierwszy album, Liturgia z 2015 roku. I w odsłuchu w domowym zaciszu, który wywołał nie mniej pozytywną reakcję jak na żywo. Ba! Miało się okazać, że było to preludium do niemałej fascynacji tym zespołem w przyszłości. Jak wspomniałem na początku, w muzyce black metalowej najbardziej zawsze ceniłem sobie klimat, a liturgia jest z nim tak przesiąknięta, że aż kapie na podłogę. Atmosferę podkreśla cała enigmatyczność. Poza tą sceniczną, to i ta liryczna, bo musicie wiedzieć, że język, w jakim pisane są teksty utworów Batuszki, to nie rosyjski, a starocerkiewnosłowiański. W tym czasie na szczęście moją ciekawość pomogła zaspokoić mi mama, która skończyła filologię rosyjską, więc miała podstawy niezbędne do głębszej analizy tekstów. Z czasem jednak, dzięki rosnącej popularności zespołu w internecie pojawiały się tłumaczenia. Później szukałem też przekładów fonetycznych tych tekstów, aby orientować się w odniesieniu tekstu na papierze do tego, który śpiewany jest w utworze. Bo nie znam rosyjskiego, w ogóle. Nie mówiąc już o tym, co dalej, ale to też zupełnie inna historia. O czym są teksty Batuszki w takim razie? Cóż, nie jest to typowe jak na black metal satanizm, a raczej heretyzm kościoła prawosławnego. Tak bym to ujął. W każdym razie taka jest moja subiektywna interpretacja wynikająca z własnych odczuć podczas czytania tekstów i słuchania płyty. Dlaczego akurat tak, a nie inaczej? Jektienia 3, na przykład. I tutaj pozwolę sobie oczywiście wtrącenie swoje wprowadzić. Jektienia. Nazwy utworów albumu Liturgia, ten sposób, w jaki wymawia się nazwę tych utworów, czytaj właśnie tak jak ja to robię, Jektienia, nie mam potwierdzenia, czy jest to prawidłowy sposób. Jektienia 3 na przykład zdaje się ukazywać monolog Pana do ludzi, którym nakazuje się wychwalać, obiecując w zamian zbawienie. Jeśli nie brzmi to podejrzanie, zapraszam do przeczytania tekstu na własną rękę i poznania jego charakteru w całości. Podobnie, Jektienia 5 daje obraz Pana pławiącego się w swojej wspaniałości i wszechmocy. Dla kontrastu, Jektienia 2 brzmi jak zwykłe słowa, które można by było usłyszeć podczas zwykłego nabożeństwa. Wydaje mi się jednak, że najważniejszym elementem, w każdym razie u podstaw pomysłu i zamysłu tej twórczości, nie jest najważniejsze to, o czym dany tekst po prostu mówi, choć niezaprzeczalnie też jest to element bardzo ważny, a jaki ma wydźwięk i jakie emocje wzbudzało odbiorcy. Na przykład Jektienia 6, która jest moją ulubioną pod względem lirycznym, jak i po prostu muzycznym. Podmiot liryczny w tekście to zmarły człowiek, który jako duch pałęta się po swojej rodzinnej ziemi i rozpacza do żyjącej wciąż rodziny. Osobiście dla mnie ten tekst jest poruszający. Dlatego ponownie zapraszam do zapoznania się z nimi w całości.
Wracając jeszcze tutaj w jakiś sposób, tylko właśnie już bardziej trochę na żywo, do Jektieni szóstej, powiem wam, że jest to jeden z pierwszych w ogóle utworów, których tłumaczenie sprawdzałem i zdaje on się sprawiać wrażenie takiego najbardziej niepozornego. Kiedy pierwszy raz zacząłem słuchać tego albumu, a przesłuchałem go naprawdę bardzo wiele razy, zresztą jak nie tylko tego, jakoś tak mam zwyczaj, chociaż to raczej normalne, że jakiegoś konkretnego albumu przesłuchuje się, jakiś konkretny album przesłuchuje się kilka razy wracając. Jest to taki utwór, na który powiedzmy, no nie jest częścią albumu pełną jakby, ale nie zwraca się na niego w pełni uwagi. Jak gdyby nie jest on jakoś ultra wyróżniający się na tle reszty, mimo tego, że każdy utwór na albumie jest w jakiś sposób inny od sąsiedniego. Takim utworem, który najbardziej wrył mi się w ucho, kiedy zacząłem słuchać liturgii, to jest rozwinięcie Jektieni trzeciej bądź czwartej. Wydaje mi się, że to jest trzecia. Wybaczcie też tutaj tą niepewność, ale po prostu słucham płyty, a nie pojedynczych utworów, więc jakby nie zapamiętujesz tego w ten sposób. W każdym razie będzie przypis tutaj odnośnie tego. I chodzi konkretnie, no wiadomo, o ten moment, w którym utwór się rozkręca, jest bardzo szybkie kostkowanie i to jest taki element, który daje największy power, jak gdyby w utworze, jak nie na całej płycie, nie? I to jest super efekt. I dopiero po pewnym czasie, kiedy zapoznawałem się właśnie z tekstami całej liturgii, ten był taki, który zwrócił zdecydowanie najbardziej moją uwagę. I w momencie, w którym czytacie jego przekład, jego tłumaczenie podczas słuchania tego utworu i zdajecie sobie sprawę, o czym tak na dobrą śpiewa chór, powiedzmy ta kobieta na początku, ja liżu w mogile, a nie wsior dniej, a dusza skarbia i tak dalej, i tak dalej. W momencie, w którym słuchasz konkretnie tego, ja tak miałem, kiedy słuchałem tego konkretnie utworu, wraz z czytaniem tego tłumaczenia, no to po prostu jest wzruszający. Dla mnie, szczerze mówiąc, bardzo emocjonalny. Dosyć na mnie oddziałuje, więc myślę, że to jest... No, że to jest coś magicznego. Wiecie, w sytuacji, w której połączymy to z enigmatycznością, z klimatem takiego show scenicznego, powiedzmy, z klimatem w ogóle batuszki samej w sobie, klimatem płyty, z tym wszystkim, to jest po prostu... Wow, to daje tak niesamowicie spotęgowany efekt. Coś niesamowitego. Później miałem okazję zobaczyć Batuszkę na żywo jeszcze na 2 koncertach. Jeden to część trasy pierwszej pielgrzymki polskiej wraz z Obscure Things i później jeden z ostatnich koncertów Batuszki w oryginalnym składzie podczas metalowej Wigilii Mary Christless w 2018 roku w Warszawie. Co ciekawe, znów tak samo jak w wypadku mojego pierwszego ich koncertu, w towarzystwie Bolzera i Behemota, zrobiła się budowa klamrowa, z tym, że nie wiersza, a dzieł oryginalnego składu zespołu. Powiem wam tak szczerze, odnośnie zupełnie subiektywnych odczuć, chyba odniosę się najbardziej do tego ostatniego koncertu, który miał miejsce na Mary Christless. Właśnie wtedy jeszcze w oryginalnym składzie, ale do tego za chwilę będziemy się odnosić w następnej części filmu, że zaobserwowałem przez te 3 koncerty Batuszki, które miałem okazję oglądać, pewną jakby zmianę, która tam następowała i chodzi to raczej o taką zmianę troszeczkę sceniczną. Mam na myśli tego, że było widać, że przez to, że zespół stał się coraz bardziej popularny, miał przez to większe wpływy i jakby rozwijał się. Tu chodzi o dostrzeganie pozytywnych zmian w całym tym temacie. Chodziło też przede wszystkim o różne takie rzeczy jak elementy sceniczne, które mnożyły się troszeczkę coraz bardziej, były bogatsze, o baner, no i też o merch. Z tamtego czasu, właśnie z tego swoją koncertu, mam jedną koszulkę Batuszki. Miałem wcześniej okazję kupić, jeszcze przed tym koncertem, na drugim koncercie z kolei, na którym byłem również okazję kupić właśnie koszulkę Batuszki. Pamiętam, byłem na tym koncercie razem z swoim kolegą, ale no nie kupiłem jej jak gdyby, no a na pierwszym koncercie to w ogóle na tym się jak gdyby nie zastanawiałem. Niemniej to też taka ciekawostka, że generalnie raczej niekoniecznie fani zespołu zawsze przygadują, chociaż w bardziej żartobliwy sposób, że to jest jeden z takich zespołów, który ma więcej koszulek niż utworów w swojej dyskografii.
No, co w sumie by się zgadzało jak na tamte czasy i w sumie jak na dzisiejsze również. No, ale właśnie to jest kwestia całej tej otoczki zespołu, całego tego mistycyzmu, tego show i tego jakby, o właśnie, brakowało mi słowa, chyba tego najbardziej słowa należy tutaj użyć, wizerunku, który Batuszka wtedy stworzyła jakby pod swoim logiem. Można powiedzieć, że na podstawie scenariusza i na podstawie tego konceptu, jaki miałem przy tym materiale, należy go podzielić na 3 części. Pierwsza jest już za wami. I pierwsza to była chyba ta, która zdecydowanie była najlepszym okresem dla Batuszki. Teraz przyszedł czas na drugą część filmu, która jest, powiem wam szczerze mówiąc, najtrudniejsza chyba w całym tym materiale. I tutaj zrobi się troszeczkę jak na rozprawie sądowej. Nie bez powodu oczywiście. Po prostu chodzi o troszeczkę bardziej formalny wyraz tego, co w tej chwili usłyszycie. I trzeci etap tego materiału, który też dla mnie akurat osobiście nie był łatwy, dlatego że musiał podjąć się jakiejś konstruktywnej i w miarę konkretnej oceny pewnych rzeczy. No, ale to jest tylko taka moja zapowiedź. Nie wiem, ile ten materiał ma w tej chwili. Prawdopodobnie może mieć jakieś pół godziny, także trochę wam współczuję, bo chciałem, żeby ten film nie miał dłużej niż 30 minut, zapowiada się na godzinny albo trochę dłuższy materiał, także wybaczcie. Niestety jak na niejeden dobry projekt przystało, musiało się coś zjebać. Choć to może cherry picking, bo dostrzegamy tą zależność tylko przy tych dobrych zespołach, na których nam zależy, a nie dostrzegamy porażek tych gorszych. Można powiedzieć, że wstępem do całego rozdziału, który należałoby zatytułować dość mało kreatywnie Podział, byłby incydent wyrzucenia z zespołu perkusisty w kwietniu 2018 roku. Do tego tematu jednak wrócimy później. 23 grudnia 2018 roku Krzysztof Drabikowski, pomysłodawca projektu, zapostował o konflikcie między nim samym a Bartłomiejem Krysiukiem, głównym wokalistą. W związku z czym wokalista miałby nie brać udziału w nagraniach wokalu do następnej płyty Batuszki. Naturalnie, akcja wywołuje reakcję i tak w wyniku zdarzeń Drabikowski utracił dostęp do mediów społecznościowych projektu. Pod koniec 2018 roku na kanale YouTube Batuszki Krzysztofa Drabikowskiego wybrzmiało oświadczenie, według którego został on odsunięty od projektu i utracił kontrolę nad wszystkimi mediami zespołu poza kanałem YouTube. Tłumaczy w oświadczeniu, że jest autorem muzyki, tekstów, wizerunku, nazwy projektu oraz odkładki albumu. Wyjaśnia, jaki koncept stał za projektem Batuszki i opowiada o historii zespołu na przestrzeni czasu od samego jego początku. Co dla nas, jako fanów ważniejsze, Krzysztof Drabikowski mówi w oświadczeniu o bieżącej wtedy sytuacji w zespole. Tutaj pozwolę sobie zacytować słowa pana Krzysztofa Drabikowskiego. Oczywiście link do materiału, którym jest oświadczenie Batuszki w wykonaniu pana Krzysztofa na kanale YouTube, będziecie mogli znaleźć w opisie. Podobnie jak i wszystkie inne linki do źródeł i materiałów, z których korzystałem przy tworzeniu tego filmu. No do takich źródeł, do materiałów, które są dosyć istotne, na pewno przede wszystkim w kontekście całego tego podziału i konfliktu, jakichś tam różnych informacji na temat samego zespołu. W ciągu ostatnich 2 lat napisałem i nagrałem materiał na drugi album Batuszki, a Krysiuk wciąż naciskał, abyśmy go oficjalnie wydali tak szybko, jak to możliwe. Ponieważ wciąż nie byłem do końca zadowolony z końcowego brzmienia, odłożyłem na później wydanie następcy Liturgia, co Krysiuk skwitował oświadczeniem, że opuszcza zespół. W piątek 21 grudnia dowiedziałem się, że Krysiuk zatrudnił muzyków do wyprodukowania albumu, który zamierzał wydać jako nową płytę Batuszki za moimi plecami. Zarejestrował także Batuszkę jako swój osobisty znak handlowy. Zanim udało mi się cokolwiek zrobić, odciął mi dostęp do wszystkich platform medialnych Batuszki i próbuje wprowadzić jakąś cenzurę we wszystkich mediach zainteresowanych sytuacją zespołu. W odpowiedzi podjąłem kroki prawne i mój prawnik doradził mi, by nie udzielać na ten temat więcej informacji. Do oceny całej tej sytuacji pozwolę sobie swój głos dopuścić w późniejszej trochę części materiału. I tak jak widzicie, jakby w chwili obecnej i przez teraz czas bieżący w filmie będę się starał przedstawić wam jak gdyby suche fakty, niekoniecznie oceniając je. Tutaj niemniej w subiektywny sposób naturalnie odniosę się do własnych odczuć
w momencie, kiedy ten film faktycznie się ukazał, kiedy miałem okazję go obejrzeć. No, powiem wam, że zrobił się grubo i to jest taki materiał, z którego bezpośrednio myślę, że no ja na pewno wtedy zaufałem Krzysztofowi Drabikowskiemu i uwierzyłem jego słowom. Jak jest w rzeczywistości, no to moją opinię w tym temacie poznacie w dalszej części materiału. No niemniej na tamten moment, no zrobiło się dosyć gorąco. I jakby wydaje mi się, że cały hejt, który powstał w późniejszym czasie dookoła Batuszki, wynika przede wszystkim z cyrku, jaki wydarzył się na scenie typowo medialnej w Polsce, jak i zresztą trochę bardziej na świecie, bo Batuszka stała się zespołem nie tylko rozpoznawalnym w Polsce, ale i po prostu na świecie. Zrobił się cyrk i trochę niemała część ludzi po prostu znielubiła jak gdyby zespół Batuszka przez wzgląd na to, że po prostu można powiedzieć, że to co działo się z zespołem pod kątem sądowym, kłótniowym, sporowym i tak dalej, po prostu było żałosne. I rozumiem trochę ten pogląd, nie podzielam go szczerze mówiąc, ale w sumie kumam to. Także to był taki moment, w którym bardzo dużo też w ogóle fali krytyki spadło na sam zespół. Ale przede wszystkim chodzi raczej o to, że ludzie się obrazili na Batuszkę, bo stwierdzili, że odpierdalają, to jest bez sensu, banda pozerów, chuj im w dupę, nie? I trochę to rozumiem. Tak to wtedy w każdym razie w moich oczach wyglądało. No i oczywiście była również cała masa ludzi, znacznie większa niż ta grupa, o której przed chwilą wspomniałem, która po prostu opowiedziała się albo za Krysiukiem, albo za Drabikowskim. Przy czym znaczna większość, myślę, że to jednak byli ludzie, którzy wstawili się za Krzysztofem Drabikowskim, który wydał to oświadczenie i po prostu dali wiarę w jego słowa. Zwracam uwagę, że przedstawiam tutaj sytuację taką, jaką miała miejsce i jedynie przywołuję wydarzenia. Nie chcę i zależy mi na tym, żeby ta część materiału była obiektywna i bezstronna. Pomimo moich subiektywnych przemyśleń co do sporu, o których jednak później. Wracając. Przez ponad 5 miesięcy od publikacji filmu Drabikowskiego sprawa toczyła się za zasłoną do 6 maja 2019 roku, kiedy Drabikowski w mediach społecznościowych poinformował o decyzji sądu, wedle której Krysiuk nie mógł koncertować ani wydawać muzyki pod nazwą Batuszka na czas trwania postępowania sądowego. Żeby jednak nie było nudno, Bartłomiej Krysiuk odniósł się do decyzji sądu, stwierdzając, że nie będzie jej honorował. Mniej więcej miesiąc później Krysiuk poinformował o decyzji w postępowaniu, wedle której może w dowolnym zakresie funkcjonować pod szyldem Batuszka, jednak tak samo i na takich samych prawach jak Krzysztof Drabikowski. Tutaj wypadałoby zgodnie z obietnicą wrócić do wspomnianej wcześniej kwestii wyrzuconego na początku perkusisty. Marcin Bielemiuk, będący częścią projektu Batuszka pod pseudonimem Martin, wydał 24 maja 2019 roku za pośrednictwem Facebooka swoje jedyne oświadczenie dotyczące konfliktu w zespole, w którym przedstawia swój punkt widzenia na całą sytuację. Post jest długi i zdecydowanie warty lektury i przytoczenia, dlatego link do niego znajdziecie w opisie filmu, jak i całą resztę materiałów dotyczącą treści tego filmu. Wpis niejako przedstawia Drabikowskiego jako autora projektu i muzyki, ale podkreśla, że bez Krysiuka z Batuszki nigdy nic by nie powstało i skończyłaby jedynie jako niedokończony projekt. Wynika z niego, że obydwaj panowie włożyli niemało pracy na rzecz projektu, ale ukazują Drabikowskiego w negatywnym świetle, jako człowieka zazdrosnego i z kompleksami odnośnie pozycji Bartłomieja w zespole, ponadto niezainteresowanego rozwojem kariery projektu. Mimo że to, co napisano w poście, wydaje się być najbardziej prawdopodobne przez wzgląd na najlepszą znajomość sytuacji przez autora w porównaniu do innych źródeł, to nie jesteśmy w stanie realnie sprawdzić, na ile te słowa pokrywają się z rzeczywistością. Podobnie zresztą jak w wypadku słów Drabikowskiego czy Krysiuka. I to jest największy problem chyba, z jakim ja osobiście, szczerze mówiąc, spotkałem się na przestrzeni czasu, który poświęciłem tworząc ten materiał, pisząc ten scenariusz i tak dalej, przy robieniu całego tego researchu, bo powiem wam szczerze mówiąc, że to jest wpis, gdzie tak jak podkreśliłem, warty jest on lektury. To jest wpis, który wprowadza największy, jaki możecie sobie wyobrazić, rozpierdol w kontekście światopoglądu na temat Batuszki, bez względu na to, czy stoicie po stronie Krysiuka, czy po stronie Drabikowskiego. Tak jak powiedziałem, przedstawiam w bardzo negatywnym świetle Drabikowskiego, co musi być naprawdę niezłym szpikulcem między żebra dla wszystkich osób, które święcie wychwalają tego człowieka.
I osobiście powiem wam, że też raczej jestem po jego stronie, ale to jest taki dobry test dla ludzi, którzy podchodzą bardzo ideologicznie do tego zespołu. Tak jak podkreśliłem w jednym z ostatnich zdań w czytanym skrypcie, no jest kwestia taka, że nie jesteśmy w stanie naprawdę w żaden sposób potwierdzić prawdziwości słów żadnego z członków tego zespołu. Tak w rzeczywistości. To jest kwestia tego, czy ufamy tym ludziom, czy nie. I jak było, tak naprawdę nigdy się nie dowiemy. I najprawdopodobniej prawda leży gdzieś pośrodku tego wszystkiego, co pokazuje, że każdy z tych ludzi do pewnego stopnia jest ufajdany w gównie, co pozwala w zupełności zrozumieć wspomniany sposób myślenia, w sensie sposób myślenia wspomnianej przeze mnie trochę wcześniej grupy ludzi, którzy po prostu na Batuszkę się obrazili przez wzgląd na to, że uznali ich za pozerów, za ludzi, którzy się kłócą i że w ogóle to jest niewarte zachodu i po prostu dajmy sobie z tym spokój. No bo to jest dosyć problematyczna sytuacja i to jest chyba taki najciekawszy i najtrudniejszy element tego materiału w sumie, szczerze mówiąc. Coś, co jest warte takiego po prostu osobiście przemyślenia. Tutaj kończy się kwestia przepychanek i prawnego sporu między Krzysztofem Drabikowskim a Bartłomiejem Krysiukiem i zarazem dochodzimy do właściwej, wspomnianej wcześniej schizmy. W następnych dniach obaj panowie, funkcjonując pod jedną nazwą Batuszka, prowadzili działalność dwóch projektów, co jest dosyć mylące dla normalnego człowieka. Tak więc 27 maja Batuszka Krzysztofa Drabikowskiego wydała album Panihida, publikując go na kanale w serwisie YouTube. Oraz 12 lipca Batuszka Bartłomieja Krysiuka wydała album Hospodi, który trafił później do ogólnodostępnej sprzedaży. Sprawa po dzień dzisiejszy nie jest tak naprawdę wprost czysto wyjaśniona. Jednakże w moim odbiorze, jako tą prawdziwą Batuszkę, uznaję tę Krzysztofa Drabikowskiego. Zupełnie abstrahując od sporów, konfliktów sądowych czy innych szopek. Powodem, dlaczego akurat tą uznaję za prawdziwą, są odczucia płynące z samego słuchania albumów. Nie jest to podyktowane jakąś manipulacją czy faworyzowaniem ludzi, a przekonanie wynikające tylko i wyłącznie z obrony sztuki, jaką jest muzyka tworzona przez obydwu panów. O tym powiem jeszcze później, klasycznie zresztą. No bo niejako właściwie dokładnie tak jest i tak właściwie powinno być w wypadku każdego zespołu, jeżeli podejmujemy się w jakiś sposób oceny danego zespołu, czy też komentujemy go, jaki to on jest, czy nie jest. Ja świetnie zdaję sobie sprawę z tego, że czasami w rozmowach, na przykład ze znajomymi, gdzieś tam w barze, czy coś na tej zasadzie, jak rozmawiamy o danym zespole, no to mówimy, że lubimy go albo nie lubimy, bo coś tam, są różnego rodzaju argumenty. Niemniej najważniejszą rzeczą w danym zespole chyba tak na dobrą sprawę powinno być twórczość tego zespołu i to, jak sama ta twórczość się tak na dobrą sprawę broni. Wiadomo, są pewne rzeczy, można powiedzieć, na swój sposób niewybaczalne, jak na przykład wypierdalanie członków zespołu jednego za drugim, tuż po tym, jak wcześniej się powiedziało, że nie, no wiadomo, my jesteśmy wielką rodziną i nigdy się, że tak powiem, nie rozstaniemy. Jeżeli ktokolwiek z nas odejdzie, no to nie, to koniec, bo my jesteśmy rodziną, mamy taką filozofię, ideologię, #Slipknot. Niemniej fundamentem twórczości danego zespołu i pryzmatem, przez który dokonujemy jego oceny, tak na sprawę od początku do końca, powinna być jego twórczość, muzyka, którą ten zespół tworzy. Dlatego też takie, a nie inne moje zdanie jest odnośnie wyboru, że tak powiem, prawdziwej Batuszki. Choć, no, cały czas przyznaję, że brzmi to dosyć absurdalnie. A więc niejako przechodzimy do trzeciej części materiału, która już będzie troszeczkę mniej sterylna i sądownicza, że się tak wyrażę, w mniej sterylnym i sądowniczym, takim bardzo praktycznym i matematycznym stylu, że tak powiem. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. I do takiego etapu, takiego momentu w tym filmu, który również był dla mnie dosyć trudny, ale to już wcześniej mówiłem dlaczego. Jesteśmy w sytuacji, gdzie mamy dwie współistniejące, współegzystujące, dwie Batuszki w jednej Batuszce, niczym Jezus Chrystus w 3 osoby w jednej osobie. No jest to dla wszystkich równie popierdolone i nikt nie wie, o co chodzi. I dlatego przejdziemy sobie w tym momencie do równoległej oceny, a przede wszystkim refleksji, które płyną z dwóch współistniejących równolegle albumów jednej i drugiej Batuszki, które są tą samą Batuszką. A więc drugi album, Panihida. Pierwszy raz odsłuchany na YouTube, gdzie został zresztą opublikowany.
nigdzie niemożliwy wtedy, i dzisiaj właściwie też nie, do kupienia. Już samą okładką przypominał liturgię. Czy to dobrze? Z jednej strony nie, z obawy przed bezsensowną, odtwórczą powtarzalnością, a z drugiej strony dobrze, bo jest szansa, że powtórzy się fenomen pierwszej płyty, że będzie utrzymana na tym samym poziomie i klimacie, a może nawet lepsza. Odsłuchałem i odetchnąłem z ulgą. W sumie się nie zawiodłem, choć przyznaję, że miałem mieszane odczucie co do następcy liturgii. Ta płyta po prostu jest trochę inna, jest definitywnie godnym następcą pierwszej płyty Batuszki, utrzymana w typowym dla zespołu klimacie, zupełnie nie zwalnia tempa, ma akcenty puszczające oczko w stronę liturgii, ale i również kilka wyraźnych nowości. Są momenty kostkowego napierdolu, jak w pieśni drugiej, analogicznie do Jeknienie czwartej. Czuć jednak braki. Przyznaję, że wokal z liturgii był lepszy niż obecny. Podobne odczucia mam co do perkusji. Po prostu jest dobrze, ale nie tak dobrze jak w wypadku pierwszej płyty, która zdaje się być bardziej dopracowana. Jest tak, jak gdyby pani Hida była wydana za szybko i brakuje jej subtelnego, delikatnego dopieszczenia, które w efekcie dałoby dużo większy efekt. I tutaj moje odczucia swoją drogą co do pani Hidy. To jest album, który mi się w sumie podoba. Jako samoistny album, bez kontekstu na cokolwiek innego. Siłą rzeczy jako album prawdziwej Batuszki podoba mi się bardziej. I miałem trochę problem na dobrą sprawę z w miarę logiczną i sensowną oceną tego krążka w kontekście tego materiału. I nie ukrywam, że pozwoliłem się w chytry sposób posłużyć czytaniem różnego rodzaju materiałów i recenzji na temat danego albumu. I powiem wam, że kiedy skończyłem pisać scenariusz, odłożyłem go na parę dni, bo to jest taki najlepszy efekt, jaki możecie uzyskać, jeżeli chcecie go jakoś tam potem troszeczkę merytorycznie sprawdzić. I rzeczą, na której tutaj należałoby się skupić, to są chyba te 2-3 zdania na samym końcu przy tym całym akapicie. Czyli kwestia tego, że pani Hida to naprawdę gorsza, wybrakowana liturgia. Strasznie dużo jej, jako temu albumowi, brakuje do liturgii, która jest ideałem. Miałem okazję, bo do tego się odnosiłem, do tego czasu między pisaniem scenariuszu a nagrywaniem. Miałem możliwość, miałem opcję przesłuchania zarówno jednej i drugiej płyty jeszcze parę razy i jakby przez to, że miałem takie, a nie inne myśli w związku z tymi obydwiema płytami, poddałem je troszeczkę właśnie ocenie przez pryzmat tych myśli i tak też doszło w pewnym momencie po prostu do tego, że zacząłem zauważać pewne rzeczy. I mimo tego, że pani Hida jest dobrą płytą, to w porównaniu do liturgii naprawdę słabo wypada. Słabo. No, jakbym miał oceniać powiedzmy liturgię i liturgię oceniłbym jako, nie wiem, 8, 9 na 10, to tak pani Hidę musiałbym ocenić, szczerze mówiąc, na 5, maksymalnie 6 na 10. No, jakby nie było znacznie gorzej. I to jest płyta, która pozostawia po prostu duży niedosyt dla fana Batuszki. Jest, tak jak powiedziałem, tak jak jest powiedzmy napisane, daje bardzo dużą ulgę, dlatego że w niej przede wszystkim słychać, że to jest Batuszka, ta prawdziwa. Ale wciąż dużo jej brakuje i to jest problem. I powiem wam, że w momencie, w którym w tej chwili nagrywam ten materiał, jakby zadziało się parę rzeczy, które w ogóle nie są w tym scenariuszu uwzględnione, z których wynikałoby, że Krzysztof Drabikowski być może nagrywa materiały na następną płytę Batuszki, a w każdym razie jakoś tam planuje sobie, pisze tą muzykę i tak dalej, tworzy ją. I szczerze mówiąc, głęboko liczę na to, że okazałoby się, że po prostu ta płyta będzie w prawidłowy sposób wykończona i odpowiednio dopieszczona. I tylko na ten moment, kiedy ten materiał jest stworzony, możemy mieć taką nadzieję i na tym właściwie się kończy. Jest trochę tak, jeżeli chodzi o pani Hidę, jeżeli chodzi o pani Hidę na żywo, bo miałem okazję odsłuchać jako jedna z nielicznych osób, tak na dobrą sprawę, myślę, z Polski przede wszystkim, ponieważ no, nie doszło do trasy koncertowej w Polsce z różnych tam względów. Chodzi przede wszystkim o koronawirus, w sensie przede wszystkim tylko właściwie chodzi o koronawirusa. Miałem okazję być na koncercie w Czechach, gdzie po prostu to jest troszeczkę tak, jakbyście, nie wiem,
Zrobili sobie postać w Skyrim, wylewelowali ją na najwyższy poziom, byli zajebiści i to są czasy liturgii. A potem, nie wiem, miałoby jakieś losowe zdarzenie miejsce, gdzie tracicie 3/4 EQ i zamiast 100 levela na wszystkim to spada wam on tak na 20. No i jesteście w sytuacji, że jesteście znacznie gorzej, dalej macie tam umiejętności, etc., ale po prostu dostaliście w mordę i musicie jakoś się pozbierać. I takie wrażenie właśnie sprawiała Batuszka podczas wydawania płyty Pani Hida. Sama płyta też to w jakiś sposób oddaje, to odczucie, więc dalej jest dobrze, ale czuć spadek formy. I mam nadzieję, że po prostu jak gdyby jest to tylko i wyłącznie spadek formy, a nie po prostu totalne pogorszenie i upadek zespołu na mordę, no bo tego zespołu, powiedzmy projektu raczej na mordę, no bo tego by było szkoda. W międzyczasie na drugim końcu galaktyki wydana zostaje Hospodi. Z miejsca zbojkotowana przez rzeszę fanów, którzy wstawili się za Drabikowskim, podobnie jak wszystkie posty czy działania wykonywane przez Krysiuka. Czy słusznie? Nie mnie to oceniać. Jednak sztuka broni się sama i nie zamierzam tutaj oceniać jej przez pryzmat tego, kto ją stworzył czy w jakich okolicznościach, bo w tym wypadku nie ma to większego znaczenia dla samego krążka. No, więc jak jest? Przesłuchałem Hospodi dosłownie kilka razy, bo jednak pryzmat, o którym wcześniej wspomniałem, zniechęca mnie do tej płyty, a i swoją drogą jest ona dla mnie zwyczajnie średnia. Przyznaję, że gdyby tę samą płytę wydał jakiś nieznany mi zespół, zupełnie inny, obcy, to po przesłuchaniu stwierdziłbym, że po prostu jest okej. Jakoś tam się broni i tyle. Takie właściwie mam po prostu zdanie na temat tej płyty. Nie przyciąga szczególnie mojej uwagi jako słuchacza muzyki w ogóle. Jako fana Batuszki, która wydała liturgię, również. Gdybym miał ją ocenić z perspektywy tego drugiego, to musiałbym powiedzieć po prostu, że to nie brzmi jak Batuszka. Widać dosyć mocno na bazie wizerunku, który obrała nowa Batuszka, jak i zarówno w komponowaniu utworów komercyjne podejście Krysiuka do zespołu. To znaczy, słychać, że utwory są napisane przebojowo, tak jakby miały za zadanie dotrzeć do jak największej liczby słuchaczy, żeby jak najlepiej się sprzedać i jak najwięcej zarobić. Ponownie. Czy to źle? Nie, jeśli oceniamy płytę jako tylko i wyłącznie kawałek muzyki, odcinając całą otoczkę. Choć czy tak do końca nie? Zależy też tego, czego oczekujemy od muzyki. Nie wyobrażam sobie osobiście na przykład słuchać całe życie kwadratowych riffów Rammsteina, którego naprawdę lubię i cenię, ale nie daje mi on spełnienia muzycznie. Ale całe to zdanie jak gdyby jest tylko moim wtrąceniem, więc możecie po prostu je zignorować. Wracając. Czy w takim razie to źle? Tak, jeśli oczekujesz przez pryzmat pierwszej płyty, albumu, który będzie tożsamy z wizerunkiem ortodoksyjnego black metalowego zespołu, tworzącego muzykę bardziej złożoną, a nie dla mas. Wyobraźcie sobie na przykład Mayhem piszące utwory pokroju America Rammsteina. Czy nie jest to dziwne? No i ten fragment wydaje się być najbardziej grząski w tym wszystkim, w sensie cała ta płyta Hospodi. Ja ją, tak jak powiedziałem, przesłuchałem ją kilka razy i nawet w ostatnim czasie przesłuchałem jej troszeczkę częściej, troszeczkę więcej. I to nie jest zła płyta, ona jest naprawdę fajna, to trzeba przyznać, tylko tak jak mówię, cały kontekst wszystko psuje. Czy to jest płyta lepsza od Pani Hidy? Szczerze mówiąc, muzycznie, oceniając jedną i drugą płytę jako tylko i wyłącznie dzieła muzyczne bez kontekstu ich istnienia, wydaje mi się, że Hospodi może być bogatsza, bardziej urozmaicona. Czy lepsza? Powiedziałbym, że podobnie. Na pewno bardziej kwestia dotyczy się tego, że jest bardziej przebojowa i bardziej przystępna dla wszystkich innych. W moim osobistym odczuciu jest ciekawa, ale już jakby biorąc pod uwagę cały kontekst otoczenia, wszystkiego dookoła, całej historii jak gdyby i różne takie inne rzeczy po prostu wypada gorzej. Ale to jest, tak jak mówię, tylko moja subiektywna ocena, z którą wcale nie musicie się zgadzać. Na pewno znajdzie się niemała grupa ludzi, która totalnie nie będzie się zgadzać z tym, co powiedziałem na temat płyty Hospodi. Na pewno będzie też niemała grupa, która uzna to samo odnośnie Pani Hidy. A i pewnie będą tacy, co za liturgię mnie wyśmieją. Dlatego i tym bardziej zapraszam do komentarzy i pisania popartego konstruktywną myślą. Bo to, że ja mam takie, a nie inne zdanie w temacie, nie jest równoznaczne z tym, że taka jest faktyczna prawda. Oczywiście absurd sytuacji dwóch równolegle istniejących batuszek w jednej batuszce, jak 3 osoby w jednej osobie, sprowokował falę memów i zaczął powstawać legion chyba z 7 batuszek.
Oczywiście każda oświadczała, że jest tą jedyną, słuszną i prawdziwą. Kariera Batuszki Krysiuka, mimo że biznesowo prezentowała się hucznie, to i równie hucznie upadła. Zespół rozpoczął trasę promującą album. Grał również na festiwalach, m.in. Bloodstock czy Download Festival. Jednak podczas koncertów w Polsce zespół, z tego co mi wiadomo, był wygwizdywany i wybuczany przez cały czas trwania swojego show. Później trasa australijska i północnoamerykańska została odwołana. Oficjalnie przez trwający konflikt sądowy, lecz nieoficjalnie przez słabą sprzedaż biletów. Dodatkowo 6 stycznia 2020 roku trasa europejska została odłożona na czas nieokreślony przez oficjalnie wzgląd leczenia jednego z członków zespołu. Z drugiej strony, po dłuższej chwili milczenia ze strony Drabikowskiego, Batuszka ogłosiła występ w Kijowie w dniu 9 listopada 2019 roku. Koncert się wyprzedał i z czasem zaplanowana została trasa europejska z koncertami w Czechach, Austrii i Niemczech. Samą miałem okazję być na koncercie w Czechach w klubie Barak. Show wypadło dobrze, trzymając poziom Batuszki, którą znałem z poprzednich koncertów. Z tą różnicą, że tym razem prezentowany był materiał pani Hidy. Koncerty Batuszki są jedyną okazją na zakup oficjalnego merchu oraz płyt poza kątem wytwórni, której nazwy nie wymówię, bo jest zbyt złożona, na eBay, na której okazyjnie pojawiają się fale szybko wyprzedających się płyt. Tam też, na koncercie, udało mi się kupić koszulkę i winylowe wydanie pani Hidy, które w odróżnieniu od samej płyty wydaje się być wydane pieczołowicie i z dbałością o szczegóły. Jest naprawdę ładne. Koncert mógłby być trochę lepiej nagłośniony. Stałem w drugim rzędzie i wydaje mi się, że ogólnie, na podstawie opinii znajomych, którzy stali w różnych miejscach w klubie podczas tego koncertu, mogło być lepiej. Ale przez to, że trasę postrzega się niejako jak powstanie Batuszki z kolan, umówmy się, że można przymrużyć oko na problemy techniczne, jak przerwa między pierwszym a drugim utworem setu. Choć nie wypada mieć tego typu wypadek, no ale zdaje się, że tylko w Czechach akurat mieliśmy takie szczęście. Pytanie do osób, które miały być okazję na koncertach Batuszki przed całym tym sądowym cyrkiem. Zwróciliście uwagę na obraz, który jest ikoną z podobizną Maryi? Ten sam na okładce pierwszego albumu, który zawsze na początku koncertu był wynoszony na scenę? Otóż ciekawostka. Ikona ta jest ręcznie wykonana przez Drabikowskiego, a na koncercie w Czechach widzieliśmy ją i dodatkowe 4 przedstawiające grafiki z pani Hidy. Każda również wykonana ręcznie. Na scenie ukazały się zatem ikona liturgii, pani Hidy oraz 2 dodatkowe i 1 panoramiczna. Dodatkowo w odniesieniu do tematyki podejmowanej przez album pojawiła się na środku sceny trumna, żartobliwie komentowana przez fanów, jakoby Krysiuk miał być wewnątrz. Można było zobaczyć trochę więcej. Show prezentowane przez pani Hidę w ramach koncertu nie ustępuje temu, które mogliśmy widzieć przy liturgii, a to miłe. I tutaj niejako, tak jak wspomniałem, show, które właściwie w żaden sposób faktycznie nie ustępuje temu, które mieliśmy okazję widzieć na poprzednich koncertach za czasów świetności jeszcze zespołu. Bogatsze, o troszeczkę nową oprawę sceniczną, uboższe o członków zespołu i o pewne elementy, które się z nimi wiązały. Powiedzmy, może nawet nie to, że uboższe, co po prostu pewne rzeczy się zmieniły. Niemniej sam koncert wypadł w porządku, przez wzgląd na to, że no, jest to projekt, jest to zespół w znacznie słabszej kondycji niż był kiedyś. Prawdopodobnie jest to kwestia tego, że właściwie my mieliśmy tego trochę pecha zobaczyć taką, a nie inną sytuację w Czechach. Być może, z tego co wiem, w każdym razie nie powtarzało się to na późniejszych koncertach, ale to był chyba, wydaje mi się, że to był pierwszy koncert Batuszki po tym w Kijowie. A w każdym razie na pewno jeden z pierwszych. W sensie pierwszy z 3 na przykład, czy coś takiego. Więc jakby w porządku, okej. Można na to przymrużyć po prostu oko. Miałem okazję zakupić też bilety na koncert w Krakowie wraz z Meveland Creation, ale przez epidemię koronawirusa ostatnie koncerty z trasy, które miały odbyć się w Polsce, zostały odłożone w czasie. Krzysztof Drabikowski po pewnym czasie sam zachorował, stając się pacjentem zero na Podlasiu, lecz niedługo potem udało mu się wyzdrowieć. Na jednej z relacji na profilu instagramowym można było dostrzec, że podejmuje pracę nad kolejnym materiałem muzycznym, więc możemy domyślać się, że kolejny album Batuszki jest już w trakcie powstawania. No i wygląda na to, że to tyle. Że jeżeli chodzi o historię zespołu Batuszka na dzień dzisiejszy, na dzień 26 kwietnia 2020 roku,
a jest godzina około 20, kiedy to w tej chwili nagrywam, to wygląda na to, że to tyle. To wszystko, o czym właściwie teraz wiemy. I wypadałoby tutaj zastosować w tej chwili jakieś podsumowanie całego materiału. Podsumowanie, którego jakby w zupełności wcześniej nie przemyślałem, jak mogłoby coś takiego wyglądać. Najbardziej dewastującą rzeczą w sprawie całego tego zespołu jest kwestia konfliktu i tego, jak to wszystko, że tak powiem, się popieprzyło na przestrzeni czasu. Żałuję, szczerze mówiąc, że ta dwójka ludzi nie zdołała się jak gdyby ze sobą w jakiś sposób dogadać. Nie wnikam ze względu na kogo stało, jakby kłótnie były jakieś w zespole, czy stało się tak czy inaczej. Niemniej żałuję tego przede wszystkim przez wzgląd na to, że dalsze materiały, które mogła tworzyć Batuszka, dalsze płyty, które mogła tworzyć Batuszka, nie mogą przez wynik tego konfliktu być tak samo dobre, jak dobra była liturgia. I to jest, myślę, że taka kwestia najgorsza, jakby, która jest najbardziej dewastacyjna, najgorsza w kontekście twórczości danego projektu. No i to jest trochę przykre. Niemniej nie trzeba patrzeć w przeszłość, a patrzeć trzeba w przyszłość i zobaczymy, co będziemy mogli widzieć, co będziemy mogli ujrzeć na horyzoncie zdarzeń, które nas jak gdyby czekają. No i możemy też słuchać nieograniczonej wręcz ilości świetnej muzyki, którą mamy dostępną już teraz pod ręką. I właściwie to jest coś, co polecam wam szczerze mówiąc zrobić. Możecie albo teraz odpalić swoją ulubioną płytę Batuszki, nieważne której. Możecie odpalić swoją ulubioną płytę jakiegokolwiek innego zespołu, jakiegokolwiek innego projektu i to jest coś, co powinniście zrobić. Myślę, że tak długi materiał w jakimś tam stopniu wyczerpał temat i że więcej na temat tego zespołu raczej nie będę miał na razie do powiedzenia. I że w jakiś sposób na pewno was zaznajomił z sytuacją dla kogoś, kto jest bardziej niezorientowany i spełnił funkcje czysto rozrywkowe, bo to jest na tym kanale najważniejsze. Także jeżeli na przykład nie znaliście zespołu, to oczywiście zapraszam do posłuchania. I z mojej strony w tym materiale to by było na tyle. Także żegnam się z wami. Koniecznie napiszcie w komentarzach, co myślicie o tego typu formie, jakie macie uwagi, jakie macie zastrzeżenia, co byście ewentualnie zmienili. Już na ten moment myślę, że ten materiał jest dłuższy niż chciałem, żeby był. Niemniej tak wyszło. Może się to zmieni na przestrzeni czasu i na przestrzeni następnych materiałów. Także jeśli film wam się spodobał, to w ramach docenienia mojej dużej pracy włożonej w stworzenie takiego nagrania podzielcie się po prostu jakąś oceną i dajcie odzew na temat tego, co myślicie o filmie. Tak jak mówiłem, w komentarzach albo zostawiając ocenę pod filmem łapkę w górę albo łapkę w dół. Zależnie od tego, jaką macie opinię. Jeżeli jesteście naturalnie zainteresowani większą ilością tego typu materiałów, to polecam zostawić subskrypcję i zajrzeć na kanał. Tego typu jak ten materiał na razie nie ma, bo jest to jeden jedyny, ale w przyszłości planuję powstawanie większej ilości tego typu filmów. No i wygląda na to, że w tym filmie to by było na tyle. Dlatego żegnam się z wami serdecznie i do zobaczenia w następnych filmach. Siema.